No, Jetta już pojechała, a oczywiście z Jettem wszystko w porządku, a na stanowisku już kolejne auto, tym razem Mercedes Vito 3-litrowy diesel V6. Tutaj słuchajcie, mam sporo pracy i jak już zauważyliście, sprawdzałem koła sprawdzałem kamerą termowizyjną i słuchajcie, to co już w zasadzie udowodniła kamera, test kamery z Vizixiona w jednym z ostatnich filmów, kamera termowizyjna jest w stanie również stwierdzić, które łożysko jest uszkodzone, które łożysko huczy, ponieważ łożysko już wyeksploatowane, które już huczy, które wyje, bardzo często wytwarza wyższą temperaturę i w zasadzie tutaj w tym wypadku no też tak jest. Tutaj w zasadzie słuchajcie, dwa łożyska przednie się odzywają i tak ja mam też trochę wrażenie, jakby tylny most się też odzywał, bo troszeczkę głośno jak dla mnie to pracuje, ale na pewno słuchajcie, łożyska. Tutaj ogólnie coś mam w zawieszeniu do znalezienia, jakieś stuki puki, no i świece żarowe. Tutaj też będzie mała misja, żeby się dostać, trzeba będzie troszeczkę porozbierać. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, ale chodzi o to właśnie, że czy powiedzmy hamulce, grzanie się hamulców, czy nawet mówię samo łożysko, często jesteśmy w stanie kamerą termowizyjną stwierdzić jeszcze przed jakimiś powiedzmy poważniejszymi oględzinami. Także no tutaj już auto teraz chwileczkę postało, więc tutaj już troszeczkę nam tutaj temperatury spadły, bo ja musiałem, słuchajcie, wyskoczyć na chwilkę, na dłuższą w zasadzie chwilkę, dlatego tutaj już w zasadzie mówię, temperatury już tutaj praktycznie wróciły do normy, a jak słuchajcie sprawdzałem tą kamerą, to byłem świeżo po przejażdżce i bez jakiegoś tam specjalnego takiego, wiecie, dohamowywania. No, także no, temperatury troszeczkę wyższe w przednich kołach. No i tutaj niestety, oczywiście już to wcześniej stwierdziłem, że łożyska są, słuchajcie, do wymiany. I tutaj, słuchajcie, leżą sobie graty, jakieś tam elementy zawieszenia. Także to będę sobie zaraz robił. Tu was tym nie będę oczywiście zanudzał. To tylko tak, słuchajcie, a propos właśnie kamery termowizyjnej. No, posłuchajcie teraz jak hamulce już są zdjęte. Zobaczcie, posłuchajcie. Masakra. Tak jakby tam smaru w ogóle już nie było. Dramat. No z przodu, z przodu, z lewej strony jest podobnie. No, także ewidentnie dwa łożyska do wymiany. Dobra, wywalam zwrotnicę. Będziemy przepracowywać. Dobrze, słuchajcie, jestem w ferworze walki z Vito. Ja ogólnie, jak wiecie, busów nie serwisuję, mam słabe warunki do tego. No ten tam się trochę jakoś tam zmieścił, więc no, zrobiłem taki mały wyjątek. I słuchajcie, co chciałbym wam pokazać? Chciałbym wam pokazać taką małą ciekawostkę, bo tutaj z przodu mamy takie specyficzne łożysko, zobaczcie. Łożysko oczywiście jest zamknięte, no wiadomo, z racji tego, że mamy tutaj w tym Vito napęd na tylko i wyłącznie tylną oś, no to tutaj łożysko mamy oczywiście zamknięte i słuchajcie, tutaj jest specyficzne jakby mocowanie tego łożyska. Zobaczcie, przy pomocy takiego oto pierścienia, kołnierza z zatrzaskami. Tutaj już zobaczcie, mam wyczyszczoną zwrotnicę. Zobaczcie, jest wyczyszczone gniazdo, było bardzo zardzewiałe. Bardzo ciężko było to stare łożysko wyprasować, wywalić. Bardzo topornie szło, ale jakoś wyszło.
No niestety, słuchajcie, ucierpiał czujnik ABS-u. Czujnik ABS-u niestety jest do wymiany, ponieważ żeby wyprasować to stare łożysko, no to musiałem wyciągnąć czujnik ABS-u, ale niestety czujnik był tak po prostu zapieczony, tak tutaj zapieczony rdzą, że no nie było możliwości, no niestety musiałem go urwać i otwór rozwiercić wkrętarką. Także czujnik, na szczęście czujnik nie jest drogi, no ale tak czy siak, no słuchajcie, no nie dało się go uratować, także no niestety, no tu w tym momencie trzeba było go po prostu spisać na straty. I teraz tak, słuchajcie, ważna wskazówka dla Was. Jeżeli kiedykolwiek będziecie robić łożysko, wymieniać łożysko tego typu, słuchajcie, naprawdę bardzo ważną sprawą jest prawidłowe wprasowanie tego łożyska. I słuchajcie, wydawać by się mogło, że no co tu może być trudnego. Niestety, słuchajcie, tutaj do tego typu łożysk potrzebny jest specjalny przyrząd do wprasowywania. Słuchajcie, ja mam taki przyrząd, ale niestety do tego typu łożysk, ale niestety za mały, bo ja mam przyrząd do łożysk z aut z grupy Waga, do tych mniejszych takich, powiedzmy, łożysk z piastami, jak na przykład do Polówki, do Fabii, Ibizy, tego typu aut. No tutaj niestety ten przyrząd jest za mały do tego łożyska, więc niestety nie mogę go użyć. Tamten przyrząd, nie wiem, czy już prawdopodobnie Wam kiedyś pokazywałem. Jeżeli nie, jeżeli się nadarzy taka okazja, żeby zrobić takie łożysko w Volkswagenie, gdzie będzie można wykorzystać ten przyrząd, to wam go oczywiście pokażę. No ale tak, o co chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że przyrząd musi tutaj, słuchajcie, wejść między piastę a samo łożysko. Dlatego, słuchajcie, nie możemy wprasowywać tego łożyska pod żadnym pozorem. Nie możemy go wprasowywać w ten sposób i zapierając się po prostu o piastę i tutaj wprasowując, powiedzmy, na prasie. Nie możemy czegoś takiego robić. Słuchajcie, widziałem już nieraz, również na YouTubie, mechaników, którzy tak wprasowują łożyska. I słuchajcie, tu Wam powiem jedno, w takim momencie, w taki sposób wprasowując łożysko, jeżeli, słuchajcie, to łożysko jeszcze nie zacznie się odzywać zaraz po montażu, czyli takie łożysko możemy w ten sposób uszkodzić, to na pewno wprasowując w taki sposób radykalnie skracamy jego żywotność. Więc nawet jeżeli się nie odzywa zaraz po montażu, to słuchajcie, to łożysko długo nie pożyje. Czyli nie możemy wprasowywać łożyska zapierając się tutaj o piastę. Musimy, słuchajcie, obowiązkowo zaprzeć się tutaj o kołnierz bieżni zewnętrzny, czyli wprasowujemy bieżnię wewnętrzną. W tym momencie, kiedy byśmy robili docisk przez piastę, piasta bardzo mocno napiera nam na bieżnię wewnętrzną i w tym momencie tak naprawdę wprasowujemy łożysko siłą, która rozkłada się przez piastę na kulki na bieżnię zewnętrzną i słuchajcie, no czegoś takiego nie możemy robić, bo w ten sposób możemy, właśnie mówię, uszkodzić łożysko lub radykalnie skrócić jego żywotność. Więc tutaj do tego mówię specjalny przyrząd. I teraz tak, no tak jak mówię, niestety nie mam takiego przyrządu, więc musiałem się jakoś ratować. I do tego posłuży mi, zobaczcie, rozcięta na pół tarcza hamulcowa. Rozcięta na pół tarcza hamulcowa. I o co chodzi? Już Wam pokazuję. No więc tak jak wspominałem, musimy zaprzeć się, wprasowując łożysko, musimy zaprzeć się o bieżnię zewnętrzną, czyli o ten element, czyli wprasowujemy tak. Niestety piasta nam przeszkadza, więc nie możemy, słuchajcie, nic tutaj położyć, więc potrzebujemy elementu, który nam tutaj wejdzie. No tu akurat będziemy to robić w ten sposób i zobaczcie. W ten sposób, zobaczcie, mamy tak naprawdę, oczywiście teraz pokazuję na połówce tarczy. Te tarcze nam się nie będą schodzić, ta tarcza nie będzie nam się schodzić idealnie, ale zobaczcie, zdecydowana większość powierzchni
tego pierścienia tutaj zatrzaskowego z tymi zatrzaskami jest oparta właśnie na tarczy i właśnie o to chodzi. O, zobaczcie. No i dzięki temu cała powierzchnia bieżni zewnętrznej obudowy łożyska jest oparta właśnie na tarczy i w tym momencie wprasowujemy to, co chcemy wprasować, czyli obudowę łożyska. Zaraz Wam to jeszcze pokażę na prasie, jak to wygląda. Oczywiście te zatrzaski muszą się zatrzasnąć tutaj na tej zewnętrznej krawędzi obudowy gniazda łożyska, obudowy zwrotnicy i w tym momencie tylko to w zasadzie trzyma to łożysko na swoim miejscu. Tak to właśnie wygląda. Dobra, przejdziemy na prasę i pokażę Wam od strony technicznej, jak to będzie wyglądało. No więc tak, nasze łożysko z piastą wkładamy między dwie połówki tarczy. Ustawiamy osiowo pod prasą. Okay. Ważne jest, żeby cały korpus opierał się tylko tutaj na krawędziach tarczy hamulcowej, żeby piasta nie opierała nam się o żadne elementy tutaj podstawy. I tak, gniazdo ja sobie zawsze, słuchajcie, przesmarowuję, oczywiście po wyczyszczeniu, smarem do łożysk. Ok, musimy sobie równiutko ustawić. Dobra. Zobaczymy, czy kołnierz nam doszedł prawidłowo do końca. No, prawie, jeszcze musimy troszeczkę doprasować. No, prawie by było, ale jeszcze z jakieś 2 mm muszę, może 3 nawet, nie, jest 2. Muszę jeszcze doprasować, ale niestety, zobaczcie, tarczy się pękło w tej jednej połówce, więc muszę dosznukować jeszcze jedną tarczę, muszę iść na złom i jeszcze jedną tarczę przeciąć na pół i muszę to jeszcze doprasować. No ale mniej więcej wiecie o co chodzi i myślę, że bez jakiegoś nawet mega drogiego sprzętu, no bo powiem Wam, że taki sprzęt do wprasowywania tych piast, jeżeli nie robicie tego, słuchajcie, za często, tak jak ja, gdzie ja w zasadzie busów nie robię, tutaj po prostu okazjonalnie, no to słuchajcie, nie opłaca się inwestować w taki przyrząd, który po prostu użyjecie, nie wiem, raz na 10 lat, a który kosztuje no grube, naprawdę grube pieniądze. Właśnie do wprasowywania takich piast. Także czasami, no słuchajcie, można sobie troszeczkę pogłówkować i no, tańszym kosztem wykonać również dobrze robotę. Także ja sobie zaraz, mówię, zorganizuję drugą tarczę i doprasuję sobie to jeszcze no, jakieś jeszcze 2, może 3 mm. No, także tak to wygląda. Dobra, do wprasowania drugiego łożyska już zrobiłem upgrade'ik z innej tarczy. I
tutaj już jest bardziej pasownie. No. Tamta, słuchajcie, się dopracowała, ale nie tyle co myślałem. Tam poszło jeszcze chyba może minimalnie 1,5 mm, bo tam już tutaj doszła krawędź do płaszczyzny zwrotnicy i tam już głębiej to nie weszło. Też gdzieś 1,5 mm jeszcze weszło. No, także, no, a tutaj już mamy, tak jak widzicie, poprawiony przyrząd do wprasowywania. Starczy już wentylowany, także trochę więcej materiału. Dobra, słuchajcie, skończone. Jeżeli chodzi o zawieszenie i hamulce, no trochę mnie zmęczył, nie powiem. Tarcze klocki wskoczyły z TRW, łączniki wzmocnione Mail HD, stworznie tak samo Mail HD. No i łożysko Febi, znaczy 2 łożyska. Z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście niestety nie udało się z drugiej strony też uratować czujnika ABS-u, także czujniki ABS-u również poszły nowe. No, także było trochę roboty, umęczył mnie mocno. Nie chciało za bardzo, słuchajcie, tutaj nic współpracować. Indukcja oczywiście poszła w grę. Miałem też dosyć spory problem ze stworzniem, ale nawet, słuchajcie, nie z tymi 3 śrubami tutaj mocującymi stworzeń do wahacza, ale z tymi właśnie przechodzącymi przez zwrotnicę. I nawet, słuchajcie, śruby były zapieczone w zwrotnicy, ale nawet, słuchajcie, to nie stanowiło tutaj akurat dużego problemu. Większym problemem były zapieczone śruby, nakrętki na śrubach. No. Także to musiałem aż indukcją grzać i z jednej i z drugiej strony. Dobra, więc tak, myślę, że mam nadzieję, że najgorsze już za mną. Także zostało mi tylko albo aż świece żarowe. Także muszę się tutaj dokopać teraz do świec żarowych. 3 świece z jednej strony, 3 świece z drugiej strony. Przypominam, że to V6. Świeczki sobie rzucimy z Boscha. No i tak. Także ja próbuję się tutaj, słuchajcie, dokopać do świec. Jeżeli będzie coś ciekawego, no to jeszcze Wam tutaj w międzyczasie coś pokażę. Także zanim, słuchajcie, jeszcze sobie dokończymy tutaj omawianie i test kamery termowizyjnej, to Topdon, to słuchajcie, ja tu sobie jeszcze tylko szybciutko, mam nadzieję, że szybciutko wymienię świeczki żarowe. Teraz dopiero patrzę, słuchajcie, jaki wąs mi się rzucił pod nosem. Był chyba z klocków. Gdzieś sobie wtarłem rękawem. No dobra, trochę porozbierałem, trochę poodkręcałem i w zasadzie, no, może nie ma jakiejś wielkiej tragedii z dostępem. Myślałem, że będzie trochę gorzej, no ale różowo też nie jest. No ale zobaczcie tutaj, tu mamy jedną świeczkę, tu mamy drugą świeczkę. O, tutaj. I tam mamy trzecią, jeszcze wtyczka nie jest zdjęta, zasilająca. I powiem Wam, że tak, ta świeczka druga już tu się troszeczkę ruszyła, jakieś pół obrotu. Ta stoi prawie dęba, już taki delikatny, dosłownie ułamek, bardzo malutki ułamek milimetra się ruszyła. Do tamtej jeszcze nie doszedłem. Z drugiej strony mamy tak, tu jest jedna świeczka, tam na końcu jest druga i tutaj gdzieś, no zaraz Wam teraz tego nie pokażę, no bo jest troszeczkę wszystko zabudowane. O, zobaczcie, dlaczego warto sobie trzymać te takie różne zaślepki. O, nie musimy żadnych szmat pchać, żeby gdzieś tam nam do turbo coś nie wpadło, tylko mamy taką zaślepeczkę.
i sobie, o zobaczcie, kulturalnie zaślepiamy, żeby nic nam tam nie wpadło. No, słuchajcie, podstawa przy wykręcaniu świec żarowych, no ogólnie jakichkolwiek, nawet słuchajcie, świec zapłonowych, to zapieczonych, bo też takie są, no to słuchajcie, no to trzeba robić z czuciem. Ja słuchajcie, w swojej karierze, tak 20-letniej, urwałem jedną świecę tylko. Jedną świecę, to było chyba w Vectrze, nie, w Astrze. Astra F. Nie, G, przepraszam. Astra w Astrze G. I to była moja pierwsza i ostatnia urwana świeca żarowa. Oczywiście nie podszedłem do niej, wiecie, jak łopatologicznie, jak do łoma, jak do łopaty, ale po prostu no ona dosyć szybko strzeliła, także nie wiem, albo ktoś już ją kiedyś próbował odkręcić, albo po prostu już była tak osłabiona, ale to mówię, to było gdzieś z paręnaście lat temu. Od tamtej pory nie urwałem ani jednej świecy, chociaż zdarzały mi się świece, z którymi naprawdę trzeba było długo powalczyć, bo na przykład czasami z niektórymi świecami trzeba powalczyć, no nawet słuchajcie, z godzinę czasu, od kilku do kilkunastu, a nawet do godziny czasu. Takie świece też mi się zdarzały, często w BM-kach. I tu słuchajcie, do tego trzeba podchodzić bardzo, bardzo słuchajcie, ostrożnie i naprawdę z wielkim wyczuciem. I tak samo na przykład tutaj mamy, słuchajcie, świecę, tutaj ta akurat pierwsza, tu akurat mamy świeczki na klucz 8 i ona, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ona jest bardzo skorodowana. W zasadzie wszystkie są dosyć skorodowane. Ja sobie zawsze, słuchajcie, wlewam tutaj, jeżeli jest taka niecka, wlewam sobie odrdzewiacz, po to, że jak nawet delikatnie sobie, słuchajcie, poluzuję taką świecę, to ten odrdzewiacz od razu nam już jakby przesmarowuje gwint, penetruje gwint i to przesmarowuje i to w zasadzie no, ułatwia, pomaga w odkręceniu takiej świecy. Ogólnie wykręcanie świec żarowych, słuchajcie, no głównie polega na tym, że nie kręcimy, słuchajcie, nie kręcimy kluczem, grzechotką cały czas na odkręcanie, na chama, aż ta świeca się albo wykręci, albo urwie. Tylko, słuchajcie, robimy na takiej zasadzie, że z czuciem próbujemy ją, powiedzmy, wykręcić i delikatnie, słuchajcie, ciągniemy. Słuchajcie, zdarzały mi się oczywiście takie świece, których nie wykręciłem, ale dlatego, słuchajcie, że po prostu odpuściłem, bo wiedziałem, że ta świeca może się urwać, więc po prostu odpuściłem. Ale słuchajcie, zdecydowaną większość świec udaje mi się odkręcić, ale no może ja akurat miałem takie szczęście. I chodzi o to, słuchajcie, żeby przy wykręcaniu świec, słuchajcie, bawić się tą świecą, czyli troszeczkę odkręcić, troszeczkę wkręcić, troszeczkę odkręcić, troszeczkę wkręcić i tak, słuchajcie, po milimetrze, aż w końcu, słuchajcie, świeca się, no najczęściej się wykręci, ale mówię, do tego trzeba mieć naprawdę, no zobaczcie, jak klucz już jest, zobaczcie, naprężony, a tu w ogóle nic nie rusza. Ale, o, słyszeliście to? Delikatnie ruszył. I to dosłownie, no słuchajcie, mały ułamek i ja sobie to już wracam. Trzeba naprawdę z wyczuciem, ale też, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, czy świeca, to, że ona na przykład nam się odkręci, na przykład na gwincie, że gwint już puścił, wcale nie oznacza, że świeca dalej, bo świece są dosyć bardzo długie, tym bardziej tutaj, że ta świeca, korpus świecy nie jest zapieczony, słuchajcie, w gnieździe w aluminium niżej. I my możemy sobie, słuchajcie, odkręcić tutaj tą część świecy, na przykład z gwintem, i gwint normalnie nam się wykręci, ale co z tego, jak świeca nam pęknie i urwie się ten kawałek i zostanie, słuchajcie, w gnieździe. I zostanie w gnieździe i tutaj też jest, słuchajcie, takie niebezpieczeństwo, że jak urwie nam się ten grot, znaczy wykręci się świeca, urwie się grot, to jest, słuchajcie, takie niebezpieczeństwo, że przy urwanej świecy ten grot może nam się po prostu, może nam wpaść do cylindra. No to już nie muszę tłumaczyć, czym to grozi, no dlatego to jest, no taka, słuchajcie, no dość ryzykowna akcja. No nic, spróbuję, no zobaczymy, no
Ta druga mi poszła, a czy poszła, no idzie, ciężko, bo ciężko. Trzecia jeszcze nie wiem, tych w ogóle jeszcze nie ruszałem z tej strony. Na razie jeszcze, słuchajcie, no mówię, spróbuję sobie z tą się troszeczkę pobawić. Także no, wydaje mi się, że czeka mnie tu też troszeczkę no, walki, żeby te świece chociaż spróbować ruszyć. Dobra, słuchajcie, ja się pobawię. Jak coś tutaj się wyklaruje, to wam jeszcze pokażę. Dobra, słuchajcie, po kilkunastominutowych bojach udało mi się wymienić te dwie świece, czyli tą tutaj środkową i tamtą, słuchajcie, świeczkę za nastawnikiem turbosprężarki. Tam ją średnio widać, ale tutaj o, mamy te dwie świeczki. Także na pierwszy strzał, słuchajcie, na pierwszy taki rzut, słuchajcie, jeżeli chcielibyśmy je tak na szybko na hama wykręcić, to one by się urwały prawdopodobnie, no ale to trzeba było troszeczkę z nimi powalczyć. No i słuchajcie, teraz jeszcze z tą walczę dłuższą chwilę i już słuchajcie, coraz bardziej ona idzie. Oczywiście ona praktycznie jeszcze stoi w miejscu, ale ja już czuję, że ona troszeczkę już drgnęła. Zresztą słychać to. O. Te strzały, to słuchajcie, ona tam pracuje sobie na gwincie. Także tutaj trzeba naprawdę z tym trzeba bardzo ostrożnie. No ale mówię, no tak czy siak trzeba, słuchajcie, wiedzieć. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy po prostu odpuścić, no żeby właśnie tej świeczki nie urwać. Także ja z tą świeczką sobie jeszcze tutaj troszeczkę powalczę. Oczywiście ta walka polega na wkręcaniu, wykręcaniu i to wszystko, słuchajcie, trzeba naprawdę robić z czuciem. No jest to bardzo często żmudna praca, niestety. No, będzie ciężko. Tu będzie na pewno długa walka z tą świecą. No. Dobra, na razie sobie ją odpuszczam. Mam nadzieję, że tutaj po drugiej stronie, na drugiej głowicy, te świeczki pójdą troszeczkę lepiej. Trochę taki słaby dostęp jest tutaj. Kurczę, nie wiem, czy nie będę musiał sobie tej rury wywalić, żeby dojść tutaj do tej pierwszej. No ogólnie tutaj troszeczkę gorszy jest dostęp z tej strony niż z tej. Dobra, słuchajcie, ja się bawię dalej. Tutaj w zasadzie już możemy sobie wrzucić wtyczki zasilające na te świeczki, które wymieniłem. No niewygodnie, dobra, zaraz się z tym pobawię. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, słuchajcie, kolejna świeczka wychodzi po no takiej dosyć niedługiej walce. W miarę fajnie się odkręciła, ale rurkę, słuchajcie, musiałem sobie tutaj zdjąć, bo mi przeszkadzała. Nie mogłem wyciągnąć świecy do końca. O, i jest kolejna świeca wyciągnięta. Bierzemy nową. Słuchajcie, co ważne, słuchajcie, zawsze sobie sprawdzajcie, to jest bardzo istotna sprawa, bo w niektórych autach zachodzą, słuchajcie, zmiany. Ja kiedyś tak miałem, dałem tak ciała kiedyś w Renault Lagunie. Świece były, czekajcie, jak to było, oryginalnie były świece 12V, z tego co pamiętam, albo 11, już nie pamiętam dokładnie. I później była zmiana, słuchajcie, że tych świec nie można już było chyba dostać i były tylko i wyłącznie dostępne chyba świece 7V. Kurczę, już nie pamiętam, bo to było no, bardzo ładnych parę lat temu, chyba z 10 albo lepiej.
I słuchajcie, nie sprawdziłem i na pałę po prostu wymieniłem te świece. No zamówiłem w katalogu takie, jakie wychodziły potem po aucie. Zamontowałem te świece, no i okazało się, że te świece się po prostu dość szybko spaliły. No wiadomo, większy prąd zasilania i świece się po prostu palą. Także ja wtedy tam dałem ciała, tego nie sprawdziłem, także zawsze sobie sprawdzajcie. Tutaj akurat, słuchajcie, stare świece mają 4,4 V zasilanie, no i nowe oczywiście też są takie same. Także to jest, słuchajcie, bardzo istotna sprawa i o tym trzeba pamiętać. To oczywiście jest ceramika. Oczywiście chodzi o to, żeby świeczka nam się nie zapiekła. A jakie świece się najczęściej, słuchajcie, najtrudniej się wykręcają? Słuchajcie, najtrudniej wykręcają się świece spalone, słuchajcie, które długi czas były spalone i siedziały w gnieździe. One nie pracują, słuchajcie, i one się po prostu zapiekają. I te świece, właśnie spalone świece, które długo pracują, a czy siedzą w głowicy, już będąc spalonymi, no to te, słuchajcie, świece właśnie wykręcają się najciężej zawsze. Z nimi zawsze właśnie jest największy problem, właśnie czyli ze świecami spalonymi. No. Dobra, ja sobie tak wstępnie przyłapię. Ok, dobra, no to jedną tutaj mamy. Tą na razie jeszcze zostawiłem. Ta się jeszcze tutaj, słuchajcie, odmacza. Także tak, bierzemy się za następne dwie. Także mamy w zasadzie już 3 świece wymienione. Zostały jeszcze 3. Dobra, kolejna świeca po małej walce wykręcona. Została ostatnia z tej strony. Trochę sobie zrobiłem tutaj dojście. Okay. No i słuchajcie, oczywiście chyba nie muszę wspominać oczywiście, że zawsze trzeba, czy to wykręcamy świece zapłonowe czy żarowe, zawsze musimy wydmuchać gniazdo sprężonym powietrzem. Żeby żaden syf, paproch nie wpadł nam do cylinderka. No i tak, tą stronę mamy, słuchajcie, już zrobioną. Także w sumie mamy 5 świeczek wymienionych. Ta taka dziwnie świeżo wygląda, nie wiem, czy ktoś jej nie zmieniał. No, ale z tego co sprawdzałem, słuchajcie, tak, 3 świece na pewno były spalone, 2 były sprawne i słuchajcie, co najlepsze, ta świeca też jest sprawna, także ja jej niestety... Czekajcie, zdejmiemy zasilanie i słuchajcie, niestety ją odpuszczam. Walczę już z nią takie no ponad pół godziny dobre i słuchajcie, nie widać światełka w tunelu. Ale ona, słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że ona jest sprawna. Ciężko mi jedną ręką tutaj podać miernik. O. Widzicie? Także ta świeczka jest sprawna. No nic, słuchajcie, zostawiam ją, nie chcę jej urwać. A naprawdę się mocno z nią posiłowałem. Znaczy mocno, w sensie, że długo. I nie chcę, słuchajcie, iść, nie chcę jej urwać. Póki ona jeszcze działa, to niech działa. Najwyżej może kiedyś powrócimy do tej świeczki albo i nie. Dobra, sobie tylko posprawdzam wtyczki, czy siedzą. Dobra, siedzą. Dobra, słuchajcie, ja to składam. Także witiaszek w zasadzie już będzie skończony. No, a my sobie jeszcze tam coś się pobawimy kamerką termowizyjną.
Dobra, słuchajcie, Vito uleczone. Tam w międzyczasie jeszcze znalazłem nieszczelność w układzie turbo. W zasadzie w dwóch miejscach węży intercoolera. I słuchajcie, teraz nawet, bo wcześniej podczas jazdy przy dodawaniu, nawet takim lekkim dodawaniu gazu, było czuć, słuchajcie, uchodzące ciśnienie, czyli takie syczenie, takie przy delikatnym nawet dodawaniu gazu. No, przez to też oczywiście gdzieś auto mogło oczywiście jak najbardziej tracić moc. I słuchajcie, teraz wszystkie błędy zniknęły, bo tam jeszcze parę innych rzeczy robiłem wcześniej, bo auto też się borykało z brakami mocy. No i teraz powiem Wam, że tak, słuchajcie, dostało jadu, że idzie jak wściekłe. Zero błędów, jakąś tam jeszcze żaróweczkę wymieniłem i jedzie bardzo fajnie. Zawieszenie spoko pracuje, no i już słuchajcie, te łożyska, już w ogóle ciszej jest w aucie, a łożyska były, no jak widzieliście, jak słyszeliście, dosyć mocno wywalone. No tak, a tutaj słuchajcie, mamy następnego gagatka, Mitsubishi Colta 6. generacji. I tak, auto przyjechało, no ledwo się w zasadzie doczłapało do mnie, bo przestały, słuchajcie, wchodzić wszystkie biegi. W zasadzie chyba jeden bieg jakoś tam chyba wchodzi, chyba nie wiem, trójka. I tutaj pan ledwo co dojechał, troszeczkę sprzęgło przysmalił przez to. A co się dzieje? Zobaczcie, ja już tutaj sobie zdemontowałem akumulator, podstawa akumulatora, jakiś sterownik gazu, box, filtra powietrza. No i zobaczcie, tutaj już ogólnie nasi byli. Mocowanie linek w uchwytach na trytytki. No ale to z racji tego, że zatrzaski są po prostu, widzę, połamane. No i tak to jest pomocowane. No ale działa, trzyma się. No ale tak, zobaczcie, tutaj mamy głównego winowajcę. Zobaczcie, tutaj element wybieraka pękł. No i niestety bez tego elementu nie ma możliwości wrzucania biegów. No, także słuchajcie, lipa. Teoretycznie skrzynia biegów w zasadzie jest, no byłaby do wymiany, ale słuchajcie, jest szansa, żeby to ogarnąć w inny sposób. W zasadzie jest to element obudowy wybieraka dekla, wybieraka tutaj skrzyni biegów. I słuchajcie, zrobimy sobie taki myczek. Spróbuję sobie odkręcić tutaj głowicę wybieraka, mechanizmu wybieraka. Rzucimy sobie na luzik. Oczywiście musimy sobie wcześniej tutaj linki odpiąć, w zasadzie tylko stąd. I teraz tak, są dwie opcje. Jeżeli uda mi się wyciągnąć w całości cały mechanizm wybieraka, no to mamy dwie opcje. Albo spróbować naprawić ten uchwyt, ten wspornik. Nie wiem, może ktoś to pospawa. Ewentualnie trzeba będzie poszukać używki. Ja już oczywiście mówię od razu, że teraz szukałem, słuchajcie, używki, samego wybieraka nie ma nigdzie dostępnego. Są jakieś archiwalne, tam pojedyncze, to są jedna albo dwie oferty, oczywiście już nieaktualne, do tej skrzyni biegów i w tym wypadku trzeba by szukać całej skrzyni biegów. Oczywiście nie wiązałoby się to z wymianą tutaj skrzyni biegów, no bo nie będziemy zmieniać używanej skrzyni na używaną, jeżeli da radę wymienić sam wybierak, tylko po prostu wymienimy sobie sam wybierak. Jeżeli do tego dojdzie, że trzeba będzie zamówić drugą skrzynię, bo nie będzie samego wybieraka lub nie da się tego wybieraka naprawić, no to po prostu no nic, no bo będę musiał sobie zamówić drugą skrzynię biegów używaną. Oczywiście niestety zejdzie teraz kilka dni. Chciałbym panu oddać auto już w zasadzie dzisiaj, jeśli się uda, bo jutro jest weekend, tutaj pan musi sobie jeździć, potrzebuje auto, wiadomo. No ale mówię, no zobaczymy, może uda się, jeżeli uda się wyciągnąć ten wybierak i go wymienić, no to by była w zasadzie najlepsza opcja. Nie trzeba byłoby wymieniać skrzyni biegów, a tą drugą skrzynię biegów, jeżeli tego wybieraka nie uda się naprawić, którą ewentualnie zamówimy, no to pan już sobie gdzieś tam położy na półeczce, albo sobie zrobi z nią co będzie chciał, a po prostu sam wybierak sobie przełożymy. Dobra, zobaczymy, ja sobie odkręcę tutaj 3 śruby i zobaczymy, czy to jakoś nam tutaj wyjdzie, ten wybieraczek. Także to tak w ramach takiej ciekawostki.
No niestety, słuchajcie, już taka pora była, że nigdy mi już tego nie pospawał. I tak, słuchajcie, wybrałem się do marketu budowlanego, kupiłem sobie różnego takiego rodzaju płaskowniki aluminiowe. No i z takiego, z tego dokładnie płaskownika, słuchajcie, dogiąłem taką opaskę. Zobaczcie, tutaj, stąd, tak, i aż tutaj się zawija. Zobaczcie. Jest oczywiście korpus nawiercony, nagwintowany. Tu musiałem przeszlifować. No, było trochę rzeźby, ale słuchajcie, wszystko działa, pracuje i powiem Wam, że jest tak sztywne, jakby było pospawane. Także powinno być w porządku. Także raczej tutaj nawet nie trzeba będzie, wydaje mi się, chyba nic kombinować. Więc tak, tylko sobie tutaj przesmaruję tutaj prowadzenie tego wybieraka w tym miejscu. No i co? No i będziemy sobie go powoli montować. Tutaj przechodzi przez środek tej dźwigni taka tulejka. No i tą tulejkę niestety z jednej strony musiałem sobie zeszlifować, żebym mógł ją wybić. No i tutaj słuchajcie, tą tulejkę teraz, znaczy ta tulejka jest, ale jakby zabezpieczenie stanowi teraz śruba. Tej śruby wcześniej nie było, teraz będzie. Musiałem zagnieść sobie nakrętkę, żeby była taka dosyć solidna kontra. No i zobaczcie, wszystko działa elegancko. No, jak zwykle, słuchajcie, u mnie patenty. Dobra, jeżeli coś by się z tym, słuchajcie, działo, no trudno, to będziemy szukać najwyżej skrzyni, albo będziemy to wyciągać i wieźć do zespawania, bo zawsze to można, słuchajcie, rozkręcić. To, że tutaj są otwory 3, niczemu to nie szkodzi, a zawsze można to pospawać. No, także tak to wygląda. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, ja się biorę za montaż, wrzucam to do auta. No i zobaczymy, czy to w ogóle będzie banglać. I jak? No jak dla mnie, słuchajcie, chodzi wszystko elegancko. Także myślę, że składamy wszystko do kupy i no i co? Pan Krzysiek będzie miał auto gotowe na weekend. No, także znowu kombinacje, znowu patenty, ale działa. Dobra, składam.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. PMO? Co to za olej? PMO. To samo pytanie, słuchajcie, zadawałem sobie no już chyba ładnych kilka miesięcy temu, już nie pamiętam, może koło roku, ale jakoś nie zagłębiałem się w temat. Ale tak, jak widzicie na podnośniku kolejne auto, tym razem moja Audiczka 1.8 turbo, znacie ją już doskonale, dużo przy niej podziałaliśmy, są filmy. Ale tak, słuchajcie, wracając do oleju, bo akurat mi ostatnio strzeliło już 10 000 przejechane na oleju, więc wypadałoby olej już wymienić i filtry. I słuchajcie, tak, wracając do tego oleju, ja słuchajcie, tak jak mówię, na ten olej, o tym w zasadzie o tym oleju dowiedziałem się, no gdzieś mi się obił o oko, że tak powiem, no jakiś ładnych kilka miesięcy temu, no może więcej, ale mówię, nie zwracałem na to jakiejś szczególnej uwagi, ale słuchajcie, jakiś czas temu postanowiłem jakoś bardziej zgłębić temat i słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że oleje PMO to naprawdę, słuchajcie, górna półka. Ja podejrzewałem, słuchajcie, że jest to jakiś taki średniak, wiecie, słabej klasy olej, dlatego nie jest jakoś specjalnie rozreklamowywany. Ale tu się, słuchajcie, bardzo pomyliłem. A dlaczego? No słuchajcie, dlatego, że jak się okazuje, oleje PMO, słuchajcie, jakościowo stawiane są na równi z takimi markami, takimi producentami jak Motul i Castrol, czyli najpopularniejsze marki. No ale teraz słuchajcie, no dziwi mnie, czemu ten olej nie jest jakoś specjalnie nigdzie reklamowany. I słuchajcie, nawet tak naprawdę z ciekawości, nawet już kiedyś patrzyłem w hurtowniach motoryzacyjnych, w których się zaopatruję, tego oleju po prostu nie ma. Ten olej, słuchajcie, możemy kupić tylko w zasadzie i wyłącznie w internecie, a najlepiej, słuchajcie, żeby uniknąć kupna podróbki, bo jak wiemy, słuchajcie, w internecie naprawdę tego nie brakuje, można się bardzo nadziać na podrobione oleje. Słuchajcie, jest tego naprawdę masa. Dlatego, słuchajcie, wchodzimy sobie na stronę PMO i tam, słuchajcie, na głównej stronie PMO, w sklepie PMO możemy sobie zamówić jakikolwiek olej chcemy. Oczywiście mamy wyszukiwarkę, możemy sobie dobrać olej bezpośrednio pod nasze auto, pod nasz model, pod nasz silnik i słuchajcie, jest pełna gama olei. No i tak jak mówię, najlepiej, słuchajcie, tylko i wyłącznie z głównego źródełka sobie zaczerpnąć. Zresztą zaraz Wam pokażę. I słuchajcie, w żadnej hurtowni, mówię, nie ma tego oleju. Ale słuchajcie, no na przykładzie Millersa. Sami wiemy, że Millers to jest naprawdę top, jeżeli chodzi o oleje. I słuchajcie, Millersa na przykład też nie ma praktycznie w żadnej hurtowni, w której ja się zaopatruję. Także no tutaj no, może to dawać troszeczkę nam do myślenia. No i tak, słuchajcie, ja w zasadzie do tej pory jeździłem na Ravenelu VST, ale mówię, poczytałem, słuchajcie, opinie, poczytałem w zasadzie testy i okazuje się, że mówię, no ten olej jest naprawdę górna półka. I słuchajcie, tak, ja na przykład do mojego auta jest dedykowany olej, zobaczcie, Audi A4 S4 1.8 turbo, 190 koni. No i tak, dedykowany jest 5W30 C3 PMO Professional Series. Ale słuchajcie, ja poszedłem o krok dalej i właśnie zamówiłem, słuchajcie, jeszcze lepszy olej, czyli Expert. Nie Professional, a Expert Series. Słuchajcie, ten olej charakteryzuje się słuchajcie, pełną bazą PAO. Słuchajcie, poczytajcie sobie o tym, bo to jest naprawdę bardzo istotna informacja. Baza olejowa PAO, którą charakteryzuje się ten olej, no świadczy o tym, że ten olej jest naprawdę rewelacyjny jakościowo. No i słuchajcie, taki olej sobie teraz akurat zaleję do mojego 1.8 turbo, no i zobaczymy, jak on się będzie sprawował. Oczywiście, słuchajcie, ja tu mam w dalszym ciągu jeszcze do zrobienia
ten mój nieszczęsny, grzechoczący rozrząd. Oczywiście mam tutaj troszeczkę więcej jeszcze rzeczy do zrobienia. Jest półoś jeszcze do wymiany, oczywiście półoś już czeka. Już zaczyna się powoli odzywać sprzęgło, także tak jak wspominałem w jakichś tam poprzednich filmach, na pewno słuchajcie, będzie film z pełnej wymiany rozrządu za jakiś czas. I słuchajcie, tutaj zadecydowałem, że jak będę, słuchajcie, działał przy moim aucie, oczywiście wywalam przód, tak czy siak oczywiście do rozrządu i tak trzeba cały pas przedni wyrzucić, ale słuchajcie, pójdę jeszcze o krok dalej, będę demontował całkowicie na zewnątrz silnik wraz ze skrzynią biegów. No i tutaj sobie, słuchajcie, dokonam już pełnej weryfikacji. Na pewno zajrzymy sobie do miski olejowej, zdejmę sobie miskę olejową i zobaczymy, co tam również widać. Ale mówię, to są takie plany na przyszłość, niedaleką, niedługą, także niedługo się spodziewajcie takiego odcinka. No wiadomo, szef w podartych butach chodzi, więc może chwilkę trzeba będzie poczekać. No ale póki co, no wiadomo, 10 tysięcy minęło, więc olej i filterki do wymiany. Także tak, słuchajcie, przy okazji tylko chciałem Wam napomnieć. I słuchajcie, tutaj fajnie, bo tak, ja sobie zrobiłem małe zapasy tutaj magazynowe, zamówiłem sobie trochę tego oleju i słuchajcie, przy okazji dostałem kod rabatowy. I słuchajcie, również w opisie filmu, jak również, słuchajcie, teraz, w tym momencie macie kod rabatowy, poradnik M. Z tym kodem rabatowym, wchodząc na sklep, macie, słuchajcie, dużo taniej wszystkie w zasadzie produkty, również chemię warsztatową. Wrzucę Wam właśnie linki pod filmem i oprócz olei również będziecie mogli sobie zaopatrzyć się w różnego rodzaju chemię warsztatową. Słuchajcie, co trzeba jeszcze powiedzieć? Oleje PMO w porównaniu z Motulem na przykład, czy Castrolem, czyli najpopularniejszymi w zasadzie, bardzo popularnymi olejami, które się używa. Ja w zasadzie, słuchajcie, kiedyś dosyć sporo lałem Castrola, dawno już od Castrola odszedłem, wydaje mi się, że ten olej jest po prostu przereklamowany i zacząłem po prostu lać Motula. Jak widzicie na moich filmach, bardzo dużo leję Motula, praktycznie 90%, chyba że klient ma jakieś życzenie i życzy sobie, żeby zalać mu inny olej, no to wtedy lejemy sobie inny olej, ale głównie lałem, słuchajcie, właśnie Motula. Ale kiedy dowiedziałem się, poczytałem troszeczkę o PMO, no to słuchajcie, troszeczkę tutaj moje zdanie się zmieniło. Zamówiłem sobie troszeczkę, słuchajcie, baniek, troszeczkę oleju. I co najważniejsze, słuchajcie, ten olej jest tańszy. Jest tańszy, znacznie tańszy, kilkadziesiąt złotych na bańce potrafi ten olej kosztować taniej niż Motul czy Castrol. Także po co przepłacać, jak można, słuchajcie, mieć tą samą jakość, może nawet czasami lepszą, a za mniejsze pieniądze. Także wydaje mi się, że warto. No i ja skorzystam akurat z tego i akurat zalewam sobie właśnie do mojej Audiczki taki właśnie olej. No zobaczymy, jak ten olej będzie się spisywał. Rekomendacje, recenzje, opinie ma bardzo dobre, więc myślę, że będzie się fajnie sprawował w moim Audi. And soak into my skin.
No i dobra, oliwka zalana. Jeszcze muszę tylko wymienić filtr kabinowy i filtr się paliwa. Słuchajcie, zakupiłem sobie jeszcze, zamówiłem jeszcze świece zapłonowe, ale te świece jednak tak sobie teraz myślę, że wymienimy dopiero jak będziemy tutaj sobie robić rozrząd i całą tutaj tą obsługę, to o czym wspominałem wcześniej. Także na razie świeczki sobie rzucę na półkę. A ja, zobaczcie, opuściłem sobie podnośnik. Auto wisi, zobaczcie, w powietrzu na kobyłkach. A to po to, bo słuchajcie, na podnośniku płytowym, takim jak mój, niestety nie ma możliwości wymiany na przykład często filtrów paliwa. Przykładowo w niektórych Volvo, w nowszych Audi lub tak jak u mnie, również w moim Audi, ponieważ często te filtry umieszczone są właśnie tutaj centralnie, właśnie pod plastikami. No i przeszkadzają oczywiście płyty. Często gdzieś tutaj są, albo z drugiej strony, a w moim przypadku jest akurat tutaj pod tą osłoną, jest siłą rzeczy podnośnik, płyta podnośnika by mi przeszkadzała. Dlatego auto sobie zawisło na 6-tonowych kobyłkach. No i teraz mam przynajmniej dostęp. Dobra, słuchajcie, ja sobie to szybko ogarnę i bierzemy się dalej za kamerkę. Zobaczcie, tak jeszcze wam pokażę z ciekawości. Zobaczcie, tutaj kryje się filterek paliwa i żeby go wymienić, to trzeba zdjąć taki kawałek płyty. No, jak widzicie, w momencie, kiedy auto wisi tutaj na podnośniku, no to niestety płyta bardzo mocno to utrudnia. No, taka ciekawostka. No, akurat tak się jeszcze złożyło, że mam, słuchajcie, od razu do wymiany olej jeszcze w moim Jeepie. Tak się złożyło, że akurat w dwóch autach praktycznie w tym samym czasie. Ale do Jeepa, słuchajcie, jeszcze tym razem zaleję tradycyjnie to, co zawsze lałem, Valvoline'a. Ale przy następnej wymianie, bo już miałem ten olej wcześniej kupiony, już leży od jakiegoś czasu. Ale przy następnej wymianie już, słuchajcie, zastanowię się, czy nie przejść na PMO. Także no zobaczymy. No jeszcze czeka mi chwilkę roboty. Także jeszcze przy Jeepie i myślę, że chyba już nawet koła chyba już zmienię na zimowe, bo w zasadzie już się zaczął listopad, więc można się spodziewać wszystkiego. Tym bardziej, że już się pojawiły przemrozki, więc myślę, że warto już chyba kółka jednak już rzucić zimóweczki. Także sobie to szybko jeszcze ogarnę. No. Słuchajcie, na podnośniku kolejne auto, ale o tym aucie akurat nie będziemy nic mówić. To akurat jest A5. Tutaj, słuchajcie, znowu ładowałem się na minę. Nic się nie chciało oczywiście odkręcać. Miałem wahacze do wymiany. Trzeba było w całości wyciągnąć. Oczywiście górna śruba z jednej i z drugiej strony zapieczona na amen, także będą przeboje. Nie mogę nawet śruby z jednej i z drugiej strony, słuchajcie, odkręcić tutaj od mocowania stworznia. Jest tak zapieczona tutaj, że się urwie. Także tu będę musiał po prostu wszystko grzać.
Wahacze do wymiany te, tamte małe górne, z jednej z drugiej strony. Doszedł banan, bo wyszedł gwint. Dużo by gadać, nieważne. Słuchajcie, 2 dni temu wymieniałem olej, jak widzieliście w moim Audi. Robiłem obsługę olejową, serwisową, olejową, filtry olej. I słuchajcie, na drugi dzień po wymianie tego oleju, czyli było to wczoraj, odpaliłem rano auto Audi. I słuchajcie, tak jak wspominałem w shorcie, bo nagrałem shorta, zaraz o tym powiem. I słuchajcie, odpaliłem to auto rano i pierwszy raz, naprawdę od niepamiętnych czasów, nie pamiętam kiedy, auto odpaliło totalnie, słuchajcie, cicho. Nic się, słuchajcie, nie działo. Możecie sobie tego shorcika tutaj obejrzeć, to jest ten shorcik. W każdym razie mówię właśnie w tym shorcie, że no możecie mi wierzyć lub nie wierzyć, ale rzeczywiście tak było. Auto po prostu odpaliło, silnik odpalił cichutko. Tak jak wspominałem, tam już mi grzechotał rozrząd. W zasadzie już jest do wymiany. Oczywiście bardzo duży wpływ na, słuchajcie, na pracę napinacza, przestawiacza faz rozrządu ma olej, rodzaj oleju, jakość oleju. I na jednym oleju ten napinacz, w zasadzie łańcuch, może grzechotać, na drugim nie będzie. I słuchajcie, tak się zapowiada, że olej, który zalałem przynajmniej wczoraj, doprowadził do tego, że słuchajcie, auto przy odpaleniu mi w ogóle totalnie nie zagrzechotało. I słuchajcie, w tym shorcie mówiłem, że dzisiaj sobie, czyli na drugi dzień, dzisiaj mamy piątek, wczoraj właśnie wrzucałem jakieś tam shorty, i że dzisiaj, słuchajcie, odpalimy sobie z rana komisyjnie auto totalnie na zimnym silniku. Słuchajcie, auto jest totalnie zimne. Na dowód tego oczywiście kamerą, słuchajcie, termowizyjną, no akurat też się przyda. Zobaczymy, czy rzeczywiście silnik jest zimny. Wystarczy, słuchajcie, zobaczyć na turbinę, kolektor wydechowy. Słuchajcie, w aucie wystarczy, że dosłownie na nie wiem, sekundę, na chwilę odpalimy, na kilka sekund odpalimy auto i kolektor wydechowy już będzie wykazywał oznaki podwyższonej temperatury, tym bardziej właśnie na kamerze termowizyjnej. Także musicie mi uwierzyć na słowo, silnik jest totalnie zimny, od wczoraj go nie odpalałem i zrobimy sobie dzisiaj, teraz taką próbę. Także zaraz sobie zrobimy bez cięć. Ja jednocześnie, słuchajcie, będę nagrywał shorta telefonem, także będziemy sobie lecieć na 2 obiektywy, bo najpierw sobie wrzucę shorta, także i tak na pewno tego shorta sobie obejrzycie, a to okręcę akurat na potrzeby właśnie tego filmu. Dobra, słuchajcie, ja sobie tam przygotuję już statywy i kamerę termowizyjną, no i zobaczymy, jak dzisiaj odpali. Mówię, może to był tylko jednorazowy strzał, że akurat, nie wiem, no zrządzenie losu, jakiś, nie wiem, odpał, że rozrząd mi nie zagrzechotał, no ale zobaczymy teraz, aż sam jestem ciekaw. Także mówię, ja nie mówię, że to jest na 100% kwestia oleju, chociaż no raczej jest, ale kwestia tego, że olej jest po prostu nowy, czy to jest ten olej konkretnie, który zalałem, nie przypominam sobie, żebym, słuchajcie, po wymianie, bo tak jak wspominałem, do tej pory, od początku, kiedy posiadam to Audi, lałem tylko i wyłącznie Ravenola VST 5W40 Turbo i tak sobie nie przypominam, żeby tam była taka sytuacja, że po zalaniu, słuchajcie, świeżego oleju silnik nie grzechotał. Może mniej, ale nie było takiej sytuacji, żeby silnik nie zagrzechotał. Także, a tutaj na drugi dzień, czyli wczoraj, silnik totalnie, słuchajcie, cicho odpalił. Także zobaczymy sobie za chwilę komisyjnie, czy dzisiaj będzie tak samo. Powtórzymy sobie, to mówiłem właśnie w tym shorcie, że zrobimy sobie taki komisyjny test. Także zobaczymy, wszystko się okaże za chwilkę. No dobra, ja włączam telefon, także będę leciał na 2 obiektywy. Musimy sobie nagrać jeszcze shorta. Dobra, to co, bierzemy kamerę. Jakoś to będę musiał sprytnie zrobić. W jedną rękę telefon i kamera. I jeszcze kamera termowizyjna. Dobra, idziemy, włączamy sobie kamerkę. Teraz tak, otwieramy auto. Mam nadzieję, że 3 minuty mi starczy na shorta, muszę to sprawnie robić. Ok. Klucz od razu wsadzimy do stacyjki.
No i tak. Kamera, zobaczcie, wszystko jest totalnie zimne. Silnik jest, widać czy nie widać? Wszystko jest. O. Czekajcie, zmienimy spektrum. O, zobaczcie, totalnie zimny silnik. Turbosprężarka, zobaczcie, zimna, kolektor zimny, wszystko zimne. Dobra, ja Was szybko ustawię na statywach. Pyk. I pyk. I uwaga, odpalamy. No dobra, zagrzechotał. Także no, teoria niestety obalona. No niestety, także nie pocieszyłem się długo. Nie pocieszyłem się niestety długo. No ale słuchajcie, test zrobiony obiektywnie. Oczywiście muszę być wobec Was uczciwy, także no dzisiaj silnik zagrzechotał. Dobra. No, także no za drugim razem, jak już widzieliście, nabił ciśnienie, już było spoko, ale no niestety, nie wiem, wczoraj może jakiś, nie wiem, jednorazowy strzał, stał, słuchajcie, całą noc i przy pierwszym odpaleniu, no mówię, od razu było cichuteńko, także no byłem, no może nie byłem pewien, że dzisiaj będzie to samo, ale no miałem taką cichą nadzieję. Ale słuchajcie, na pewno krócej zagrzechotał niż zwykle, bo porównajcie sobie, może zaraz wrzucę ten urywek z filmu. I tam, słuchajcie, rzeczywiście długo zazgrzytał. Tutaj troszeczkę mniej, ale też, także no słuchajcie, samo to zgrzytanie oczywiście też jest dopuszczalne przez producenta. Nie do końca musi to też świadczyć o zużyciu, ale w moim przypadku no raczej świadczy, bo to jest troszeczkę za grube grzechotanie. Także no rozrząd tak czy siak, wiadomo, do wymiany. No szkoda, myślałem, że jednak będzie dzisiaj cisza. Dobra, no ale oczywiście to też nie świadczy o tym, że ten olej jest zły. Opinie są w porządku, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy w miarę jego zużywania się. Zobaczymy, czy nie będzie czerniał, czy nie będzie... Ogólnie ponoć jest bardzo odporny termicznie, więc zobaczymy, jak ten olej będzie się spisywał. Także tak to wygląda. Taka krótka, szybka, takie szybkie wtrącenie właśnie z takim teścikiem, który Wam obiecałem w shorcie. No, a jeszcze słuchajcie, Wam pokażę, bo to jednak jest ciekawy temat. Standardowy temat, oczywiście zapieczona górna śruba, musiałem poobcinać górne wahacze. Najgorsze co może być, to słuchajcie, ten wytapiający się smar ze stworznią tak gryzie w gardło i w oczy przy palnikowaniu, że po prostu masakra. Można się wręcz otruć. No i tak. Gniazdo, słuchajcie, na stworzeń jednego wahacza, drugiego. Wyszło oczywiście razem z bananem. O, tutaj jeden banan, ten banan. Tutaj niestety gwint już niestety powiedział do widzenia. Także niestety ten banan jest do wymiany. Z tamtej strony banana raczej, no postaram się go uratować. I teraz tak, tutaj na szczęście, no udało się odratować, wykręcić śrubę stworznia, ledwo co. No ale niestety, słuchajcie, gwint się poharatał. Zobaczymy, ja spróbuję to przegwintować, zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Zaraz Wam tutaj pokażę resztę, bo tutaj niestety śruba od stworznia się upierdzieliła. Wykręciła się dosyć sporo.
o, jak widać, z centymetr. I słuchajcie, stanęła i się po prostu ukręciła. Zobaczcie, tutaj praktycznie na równo. No i teraz problem. Prawdopodobnie będę musiał to rozwiercać, bo niestety cała zwrotnica jest cholernie droga. Tam chyba 1,5 koła, albo lepiej nawet po rabacie. Normalnie kosztuje grubo ponad 2 sztuka. No, a tutaj wam tylko pokażę tak na szybko jeszcze z kamerą. Zobaczcie, tutaj w jasnym spektrum, czyli to co jest ciepłe, to co jest gorące, jest wyższa temperatura, świeci na biało. I zobaczcie, jak widać zwrotnicę. Cała zwrotnica jest rozgrzana, bo oczywiście musiałem grzać tutaj przy stworzniu. Tutaj akurat nie ma jakiejś wysokiej temperatury, bo zobaczcie, celuję, no to mamy 22 stopnie tutaj, gdzie celuję. Tutaj mamy dalej, tu już temperatura będzie nam wzrastać 40. Zobaczcie, 59, 70. Im bliżej tutaj grzania, o, w tym momencie troszkę już się ostudziło, bo było grubo ponad 100 chyba, nie wiem, 30 stopni, może nawet więcej. Teraz jest tak, mamy maksymalną temperaturę 100, a tu gdzie celuję mamy 85 stopni. Czekajcie, zmienimy spektrum, zobaczymy jak w innej palecie spektrum to wygląda. Tutaj na czarno nam świeci to, co jest rozgrzane. Tutaj mamy tak zwane żelazo, tak się nazywa to spektrum. No i tutaj mamy typowego predatora. Tak to wygląda. A zobaczmy. Najbardziej ogólnie, tak jak mówię, podoba mi się żelazo, spektrum żelazo i białe gorące. No i fajnie to, najbardziej obrazowo moim zdaniem to wygląda. A zobaczmy teraz jak pokażę to jeszcze Visixion. No i tak nam to pokazuje. Tutaj te, słuchajcie, spektra tak jak mamy w Topdonie, no niby są, ale jakoś tak, kurczę, dziwnie to pokazuje. Najbardziej obrazowo pokazuje Predator. No tutaj nie wiem, może to kwestia jest ustawień, ale no tutaj zdecydowanie Topdon bardziej dokładniej to pokazuje. Tu niby jest to takie spektrum ala żelazo, może tak jak jest w Topdonie, ale tutaj za bardzo nie widać. Najlepiej, słuchajcie, wychodzi Predator, czyli ta tęcza. No, także tak to wygląda. No, takie ciekawostki, słuchajcie. Także tutaj znowu się władowałem na minę. Miała być w miarę szybka robota. I niestety, słuchajcie, tutaj będę miał teraz misję, żeby to, słuchajcie, wykręcić. Znaczy rozwiercić, bo tu nawet nie ma jak dospawać. No przerąbane. Jedyne co zostało, to tylko wywiercić. Tutaj zostało mi jakieś, nie wiem, 1,5 centymetra, no gdzieś 1,5 centymetra śruba do rozwiercenia. No i niestety wychodzi gwint. I tak samo tutaj, czekajcie, to jest ta urwana śruba. Czekajcie, gdzie jest ta śruba? Ta cała, która została. Chciałbym wam tylko pokazać. Dobra, wiecie co, zaraz ją znajdę, to wam pokażę. O, mam tutaj. Zobaczcie, jak wylazło z gwintem.
Tutaj na końcu to są resztki gwintu, tutaj właśnie ze zwrotnicy, o, tutaj z dołu. Słuchajcie, gdyby to nie było ostro grzane, to ta śruba by się od razu ukręciła. A tak, słuchajcie, z oporem, bo bardzo ciężko, mimo że było podgrzane bardzo mocno, no to zobaczcie, wykręciła się z gwintem. No i tutaj też jest mało już gwintu. Nie wiem, słuchajcie, jeszcze jak to zrobię, czy uda mi się jakoś ją odratować. Nie wiem, no będę kombinował, także no. Dzień jak co dzień. Nie wiem, słuchajcie, z czego oni to robią, jak oni to robią, że to się w ogóle nie chce odkręcać. Stworzenie tak samo nie chciały z gniazd w ogóle wychodzić. Powiem wam, przerąbana robota przy tych nowych właśnie wagach. Audi, Volkswageny, masakra. A, no i przy ostrym grzaniu palnikiem, słuchajcie, udało się ruszyć śrubę, także chociaż tyle dobrego. Dobra, słuchajcie, poprzednie auta wszystkie pojechały, wszystkie naprawione. Zawieszenie w A5 również udało się ogarnąć. Także no, było trochę roboty. A teraz słuchajcie, mam Caddiego z 22 roku, 2-litrowe TDI. I tutaj akurat na serwis olejowy, świeży zakup. I no, tutaj w zasadzie tutaj nie będę wam nic pokazywał szczególnego, chociaż w zasadzie autko jest dosyć fajne, no wiadomo, świeże, 3-letnie. Zobaczcie w środku, jak już tutaj dosyć fajnie wygląda. I wszystkie, zobaczcie, nawet przełączniki i włączniki świateł nie są na klik, tylko słuchajcie, wystarczy musnąć, zobaczcie, palcem, nawet nie trzeba nic wciskać, tylko przejechać palcem i tak to, słuchajcie, reaguje dosłownie na muśnięcie palcem. No fajnie, słuchajcie, póki to jest nowe, miejmy nadzieję, że będzie również tak samo dobrze działało za kilka lat. No jak wiemy, z tym jest różnie. No ale tak, słuchajcie, tutaj wracając do tego jeszcze tylko Caddiego, jeszcze wam tylko powiem. Dałem tutaj trochę ciała, ponieważ, słuchajcie, zalałem zły olej. I dobrze się w porę opamiętałem, bo jeszcze przed wydaniem klientowi po prostu zmylił mnie katalog. Słuchajcie, dwa silniki, wydawałoby się takie same. Ja, słuchajcie, zalałem olej 5W30 z normą 504 00 507 00. I to jest, słuchajcie, olej, który 5W30, który lejemy do 2-litrowych TDI-ków, ale do 2020 roku. Po 20 roku, ten już jest z 22, już niestety idzie 0W20 i słuchajcie, nie ma żadnej alternatywy. Czasami jak wchodzimy w katalogi olei pod konkretny silnik w danym aucie, no to na przykład mamy alternatywę, na przykład jest 0W, powiedzmy 0W coś tam, ale na przykład jest też również może być stosowany na przykład olej 5W30 i taki olej też możemy na przykład stosować, ale niestety, słuchajcie, w niektórych silnikach tak jest, ale tutaj niestety tylko i wyłącznie 0W20. Wszystkie katalogi łącznie z autodatą podają właśnie ten olej i tutaj mamy normę z 509.00, czyli już nie 504, 507.00, a 509.00 i tutaj, słuchajcie, już nie ma odstępstw. Także mówię, wydawałoby się, że to są te same silniki, bo również 2-litrowe, również 70 z mocą 75 kW, 102 konie mechaniczne, ale niestety te silniki się różnią. No tutaj oczywiście to, co wszyscy uwielbiają, czyli już AdBlue, ekologia pełną parą i co również za tym poszło. Słuchajcie, na pewno też są tutaj z tego, co doczytałem, tutaj są inne pasowania pod to właśnie skonstruowane, pod ten olej, znaczy inaczej, olej jest oczywiście skonstruowany pod te pasowania, oczywiście ekologia, jak najmniejsze opory, jak najmniejsza lepkość oleju, no czyli krótko mówiąc, woda. Lejemy do tych silników już wodę,
Tutaj, jeżeli chodzi o żywotność, no to pozostawmy to w milczeniu tych silników. No, także tak to wygląda. No i słuchajcie, no jak widać, o, już tam się zlałem już ten olej, który zalałem, nie taki. No i jutro przyjdzie 0W20 z Motula i dopiero jutro sobie już zalejemy, oczywiście przy pomocy odkurzacza. Ten olej wymieniam. No i tak, słuchajcie, wypadałoby zrobić jakieś małe podsumowanie tutaj, jeżeli chodzi o kamerki termowizyjne. Kamerka nam się uruchamia. O, zobaczcie, żeby nie było. Cieplutki, świeży olej. Zobaczcie, jak się świeci. Czekajcie, zmienimy. O, zobaczcie, jak się świeci ta oliwka. No, także tak to wygląda. No, jestem lżejszy, jakieś 300, ale no trudno, słuchajcie, przynajmniej będę spał spokojnie. Pewnie by na tym oleju trochę pojeździł, ale wolę, słuchajcie, nie ryzykować, także lejemy oczywiście taki olej, jaki jest dedykowany. I tutaj, słuchajcie, no nie ma gadania, no trudno, niestety czasem tak bywa. No dobrze, słuchajcie, że jednak doczytałem i w porę się po prostu przed wydaniem klientowi zorientowałem, że po prostu zalałem zły olej, także no tak to bywa. Także zawsze warto, słuchajcie, naprawdę bardzo skrupulatnie i wnikliwie dobierać oleje, ponieważ, słuchajcie, są bardzo restrykcyjne normy i mogłoby się na przykład okazać, że ten olej, który ja zalałem, po prostu był za gęsty, może niedopasowany, znaczy na pewno niedopasowany pod pasowania tutaj silnika, elementów silnika, więc tutaj niestety nie ma gadania. Dobra, słuchajcie, ale wrócimy sobie jeszcze na chwilę do naszych kamerek, jednej, drugiej, także zrobimy sobie takie jeszcze na koniec takie szybkie porównanie. No dobra, słuchajcie, więc tak, robiąc jakiekolwiek podsumowanie, wypadałoby powiedzieć jeszcze cokolwiek o parametrach obu kamer. To, co widzieliśmy w pierwszym odcinku, to na pewno, słuchajcie, jeżeli chodzi o samo wyświetlanie obrazu przez obie kamery, to na pewno dużo płynniej pracuje top-down. Obraz jest moim zdaniem wyraźniejszy, bardziej płynny. W Vizixionie niestety są takie przeskoki. Jeżeli sobie, słuchajcie, skanujemy teren, dany obszar, to, słuchajcie, takie obraz jest z przeskokami. Ja Wam jeszcze raz to pokażę. Widzieliśmy to w pierwszym odcinku, także tutaj na pewno na korzyść top-downa duży plus, jeżeli chodzi o prędkość odświeżania obrazu. No to tutaj w top-downie jednak jest to o niebo lepiej. Ale tak, słuchajcie, wróćmy do parametrów. Więc tak, zacznijmy od może zakresu temperatur. Jak podaje Vizixion, zakres temperatur pracy jest od minus 20 do 550 stopni Celsjusza, czyli oczywiście mówimy o temperaturach mierzonych. W top-downie jest troszeczkę mniejszy zakres, bo mamy od minus 20 również do tylko 350 stopni Celsjusza. Także tutaj w zależności kto do czego potrzebuje taką kamerę, tutaj jest kwestia indywidualna. Co tam mamy dalej? Dokładność pomiaru plus minus 2 stopnie Celsjusza. W jednej i w drugiej kamerze jest to samo. W jednej i drugiej kamerze, jedną i drugą kamerą możemy robić zdjęcia, jak również nagrywać obraz. Także bardzo duży plus. Natomiast tak, pamięć wewnętrzna Vizixiona to jest 8 GB, pamięć top-downa 16 GB. Oprócz tego top-down podaje również pamięć RAM. Tutaj mamy 2 GB i pewnie z tego również wynika to, że prędkość odświeżania obrazu jest dużo lepsza niż w Vizixionie. Vizixion tutaj nie podaje tej wartości. Co tu możemy jeszcze? Rozdzielczość termiczna jest taka sama, jak się okazuje, bo 256 na 192
piksele, ale na pierwszy rzut oka, moim zdaniem, znaczy tak, ogólnie większy wyświetlacz jest w Vizixionie. Tutaj mamy 3,2 cala, tutaj mamy 2,8 cala przekątna obrazu. Ale słuchajcie, wydaje się, w Topdonie ten obraz wydaje się troszeczkę bardziej wyraźny. Może to również też na to wpływa to, że jest również bardziej płynny i nie ma tych takich zacięć. Może też. Ale również widać, że jest no, troszeczkę inna jakby jakość wyświetlania. To Wam również jeszcze za chwilę jeszcze raz pokażę. I również słuchajcie, co ważne, to o czym mówiłem również już w poprzednim chyba odcinku, że mamy różne spektra wyświetlania tutaj temperatur. I teoretycznie w Vizixionie również mamy palety kolorów, czyli tęcza, czyli ten taki popularny Predator, jak ja to nazywam, biały ciepły, żelazo, zimny i czarny ciepły. To co widzieliśmy w Topdonie, no to tutaj niestety w Vizixionie, jak dla mnie, tylko i wyłącznie można pracować na tym kolorowym, czyli tym Predatorze. To się nazywa tęcza, tak, Rainbow, tęcza. Natomiast w Topdonie mamy całą paletę, tą, która jest wymieniona w Vizixionie, która moim zdaniem no, niezbyt się sprawdza. W Topdonie w 100%, słuchajcie, te wszystkie spektra wyświetlania no, są rzeczywiście, pracują i można na każdej pracować. Zresztą za chwilkę jeszcze raz Wam to pokażę. Dobra. To ja Wam zaraz to pokażę. Odłożymy sobie pudełka na bok. No więc tak, na początek pokażę Wam płynność pracy obu kamer. No i zobaczcie, tutaj skanując powiedzmy obszar, dany obszar, no Topdon pracuje naprawdę bardzo płynnie. Vizixion z takimi, słuchajcie, przeskokami i on no dosyć często się obraz na ułamek sekundy wiesza, czego, słuchajcie, nie ma w ogóle w Topdonie. Topdon naprawdę pracuje bardzo płynnie. Także tutaj na pewno bardzo duży plus za to dla Topdona. Druga sprawa to spektra i właśnie paleta wyświetlanych barw. Porównamy sobie to jeszcze raz, to co pokazywałem Wam w pierwszym odcinku. Także przełączymy sobie teraz, zobaczcie, tą paletę barw, te różne spektra. Zobaczcie, to mamy w Topdonie. Tu w zasadzie ciężko mi powiedzieć, co to jest za rodzaj wyświetlania, bo wszystko mamy takie tylko nie wiem, jakby jakieś sepi. Ciężko powiedzieć. No tutaj ja nie widzę jakiejś, słuchajcie, różnorodności temperatury. Tutaj może trochę bardziej, ale to też takie, no bardziej taka jakby hybryda tej tęczy, czyli tego Predatora. Tutaj taki obraz jakby z takim, nie wiem, rozdwojony, czyli w zasadzie no nic takiego, słuchajcie, co mogłoby jakoś tutaj specjalnie jakoś lepiej pokazać na przykład spektrum temperatur. Tutaj również jakiś taki rozdwojony obraz. No nie wiem, słuchajcie, ciężko mi powiedzieć, co to jest. No i w zasadzie tylko i wyłącznie można tak naprawdę pracować na tym, no na tej tęczy, czyli na tym Predatorze. Tylko i wyłącznie na tym można pracować. Bo reszta, słuchajcie, tych palet, no niestety moim zdaniem się tutaj akurat w tej kamerze nie sprawdza. Co innego, słuchajcie, w Topdonie. Zobaczcie. Tutaj mamy
czerwone, czyli teoretycznie wydaje mi się, że może to, co miałoby być tutaj, gdzie w Vizixionie tak naprawdę tutaj nie widzę żadnej tak naprawdę jakiejś różnorodności temperatur, a tutaj widać, słuchajcie, czy im bardziej czerwone, tutaj chodzi o czerwień i szarości, czyli im bardziej czerwone, tym bardziej ciepłe. Tutaj znowu mamy im bardziej jasne powierzchnia, tym cieplejsza. I akurat ten rodzaj wyświetlania tutaj jest tym, jednym z dwóch, który właśnie najbardziej mi tutaj przypada do gustu, obok Predatora. Tutaj, słuchajcie, mamy odwrotność, czyli czarny, najcieplejszy. Tutaj mamy żelazo. No i tutaj mamy Predatora. Także w zasadzie wszystkie palety, wszystkie widma z każdej palety mamy naprawdę funkcjonalne. Wszystkie działają moim zdaniem tak, jak powinny działać. No niestety, słuchajcie, w Vizixionie no uczciwie trzeba przyznać, że tego niestety nie ma. Są to jakieś dziwne wariacje, trochę tej tęczy tego Predatora, ale no moim zdaniem zupełnie nieprzydatne. Jedyne przydatne spektrum to tylko i wyłącznie ta tęcza, czyli Predator. A w Topdonie wręcz odwrotnie. No i wyłączyłem niechcący. No, także tak to pokrótce wygląda. Także słuchajcie, no podsumowując, no obie kamery, słuchajcie, na pewno sprawdzą się w warsztacie. Robiliśmy test Vizixiona, dosyć fajnie się sprawdził. Oczywiście Vizixion jest pierwszą kamerą termowizyjną, którą posiadam, którą mam do własnej dyspozycji i którą miałem okazję przetestować i w zasadzie no moim zdaniem na warsztacie czy powiedzmy w domu jest wystarczająca. Natomiast Topdon jest, słuchajcie, bardziej rozbudowaną kamerą, ma więcej opcji, jak widzieliście, większe spektrum działania, większe spektrum odczytu graficznego, wizualnego temperatur. Tak samo, słuchajcie, jak Vizixion, tak samo i Topdon. Na wyświetlaczu od razu widzimy celownikiem, środkowy punkt ekranu. Pokazuje nam, mamy pokazane na ekranie 3 temperatury, czyli tą, którą centralnie celujemy celownikiem i oprócz tego wykrywa nam, słuchajcie, kamera najwyższą i najniższą temperaturę, która jest w zasięgu kamery i od razu nam tutaj, słuchajcie, wyświetla, rejestruje to na wyświetlaczu. No i na pewno praca kamery Topdona jest bardziej płynna, także to trzeba sobie uczciwie przyznać. Ale no tak jak mówię, słuchajcie, no kamera Vizixiona jest również bardzo dobrą kamerą i moim zdaniem w zupełności wystarczającą, czy to w warsztacie, czy w domu. Na pewno, słuchajcie, również te kamery różnią się trochę ceną. Vizixion na dzień dzisiejszy kosztuje 1099 zł. Dokładnie. Kamera Topdona, jeśli dobrze pamiętam, jest jakieś 300 zł. Nie pamiętam dokładnie, zaraz wam powiem, albo gdzieś tu się wyświetli cena. 300 zł z kawałkiem droższa. Także no tutaj cenowo się troszeczkę różni. Nie ma dramatycznej różnicy cenowej. Natomiast moim zdaniem w funkcjonalności jest różnica. Ja mam swojego faworyta, a ocenę, słuchajcie, pozostawiam już Wam, która kamera jest lepsza, bo oczywiście trzeba wziąć pod uwagę również funkcjonalność, opcje, parametry, jak również cenę. Także tutaj tą ocenę pozostawiam, tak jak mówię, Wam. No, także tak to wygląda. Kamerka przetestowana, porównane. Słuchajcie, było sporo roboty. Jak widzieliście, kilka aut się przewinęło przez ten czas, kiedy testowaliśmy
tą kamerę. W pierwszym odcinku skupiłem się bardziej na jetcie tej zabójczej w cudzysłowiu. No a słuchajcie, w tym odcinku no, było trochę więcej różnorodności, trochę wszystkiego i niczego, takie bardziej może ciekawostki. No, także tak to wygląda. Także słuchajcie, no test kamery Topdon, bardzo fajna kamera, słuchajcie, bardzo polecam. Oczywiście pod filmem w opisie macie, tak samo jak w pierwszym odcinku, macie link do sklepu, jak również macie kod rabatowy od Topdon na zakup kamer. Także serdecznie polecam. No i tak, koniec w zasadzie tego odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne produkcje. No i co? Trzymajcie się, na razie, hej!